Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo serdecznie. Hotton Pulse, bardzo ładne, zgrabne urządzonko tak naprawdę. Wygląda jak takie fajne, stare radyjko. Tu jest taka jedna gałka głośności i naprawdę robi to konkretną robotę, jeżeli chodzi o wygląd. Bardzo mi się ten design podoba, ale Hotton Pulse jest urządzeniem do grania oczywiście na gitarze elektrycznej, akustycznej i basowej. Fajne tutaj też takie podświetlenie, że niby tam są lampy. Oczywiście jest to w pełni cyfrowe urządzenie, jest to urządzenie takie dosyć multifunkcjonalne. Jest to urządzenie, z którego dużo różnych ciekawostek będzie można wycisnąć. Jest to urządzenie przeznaczone oczywiście dla osób, które potrzebują sobie poćwiczyć na słuchaweczkach po cichutku w domu, potrzebują pograć z podkładem, potrzebują poćwiczyć z metronomem, chcą mieć kilka brzmień, ale niekoniecznie pod nogą, ale niekoniecznie gdzieś na wielkich jakichś panelach, niekoniecznie chcą się też bawić komputerkiem, tylko intuicyjnie dotykowym ekranem od góry. Jednocześnie jest to całkiem niezły głośnik Bluetooth, stereofoniczny oczywiście i też tutaj ma stereofoniczne efekty typu delay i takie tam różne inne. Całkiem nieźle to odtwarza muzykę. No oczywiście, słuchajcie, nie tam żadne hi-fi i audiofilia, ale całkiem nieźle odtwarza również muzykę. Na tym sobie można po prostu muzyczki posłuchać. Tak jak powiedziałem, no mnie też urzekło tym, jak fajnie wygląda, bo to jest takie... Wiecie, nawet i na półeczkę gdzieś przy lampce w domu spokojnie da radę. Ma taki trochę oldschoolowy design. Tak jak powiedziałem, panel dotykowy, wejście na gitarę, gałka volume, możliwość podłączenia telefonu przez kabel bądź innego źródła dźwięku, możliwość podłączenia się przez Bluetooth, całkiem nieźle brzmiące, wiecie, na słuchawkach też można poćwiczyć, nikomu nie przeszkadzać. Tak naprawdę do zestawu jeszcze jest taki oto pasek. Czyli to tak naprawdę jeszcze może być gdzieś takim przenośnym, fajnym, małym urządzonkiem. Wszystko w takim starym stylu. To jeszcze w ogóle można podłączyć do komputera i bawić się w edycję na komputerze. Ja tego akurat nie robiłem. W dzisiejszym odcinku tego nie będzie. Ten panel dotykowy w zupełności tutaj wystarcza do tego, żeby się tym bawić. Ten panel dotykowy jest bardzo funkcjonalny i bardzo ładnie jest zrobiony. Zresztą w następnych przebitkach, jak będę gadał, to już nie będzie widać mnie, tylko będzie widać właśnie tenże oto panel. Natomiast robi to robotę, jest, mówię, mega intuicyjne i dla wszystkich tych, którzy są na bakier z komputerem, no to będzie tutaj wygodnie, intuicyjnie i szybko i przyjemnie. Słuchajcie, mnóstwo brzmień gitarowych, mnóstwo brzmień od czystych przez lekkie przestery do ciężkich przesterów. Mnóstwo efektów, właściwie wszystkie efekty, jakie są możliwe. Możliwość podłączenia się, to tak na szybko mówię, ale potem sobie jeszcze do tego przejdziemy i będziemy tego słuchać. Możliwość podłączenia się z telefonem, grania z podkładami, możliwość edycji tych efektów, możliwość wyboru łańcucha. Tak naprawdę mamy do czynienia ze wzmacniaczem z kolumną i dwoma efektami, które możemy sobie powybierać. No przyzwoicie to brzmi, no wiadomo, słuchajcie, to jest małe urządzonko. Jak na tak małe urządzenie gra bardzo dobrze i dobrze odtwarza, powiedziałem, tą muzykę i te gitary też. Tutaj nie ma oczywiście super ultra wielkich procesorów, takich jak chociażby z Hotton Ampero, który jest rewelacyjnym multi-efektem, rewelacyjnym procesorem. To jest oczywiście okrojone, ale no to jest, jak powiedziałem, dla kogoś, kto nie szuka nie wiadomo jakich wrażeń, raczej dla początkujących, raczej do ćwiczenia. I w tych wszystkich funkcjach bardzo ładnie się spełni. Co chciałem powiedzieć? Dzisiejszy test, szanowni państwo, będzie nagrany pokojowo, więc będzie kamera Zoomku 8 N4K postawiona tutaj w tym pomieszczeniu. Mógłbym to nagrać z wyjścia słuchawkowego i pewnie byłoby to też tak, że być może nawet lepiej by to oddało pewne panoramy, ale chciałem wam pokazać, jak to gra z tą dynamiką pokoju po prostu, jak to się dzieje, tak żebyście mniej więcej mogli usłyszeć to,
co się będzie z tego działo u Was w mieszkaniu. To nie jest za głośne, więc sąsiadom nie będziecie przeszkadzać. Spokojnie można też sobie grać po cichutku i ćwiczyć po cichutku. Jak powiedziałem, spokojnie można też grać na tych słuchawkach. I no ile tutaj jest watów? Tam chyba 30 watów. Jest całkowicie wystarczający do tego, ażeby cieszyć się grą na gitarze. Więc jeżeli jesteście początkujący, jeżeli nie potrzebujecie jakiegoś super ultra sprzętu, chcecie mieć takie jedno małe combo nie w sensie wzmacniacza combo, tylko combo w sensie różnych fajnych takich urządzeń, które są wbudowane, obejrzyjcie test i być może Hotton Pulse jest dla Was. Powiem Wam, że nie gra to najgorzej. Posłuchajcie różnych brzmień. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Dziękuję za łapki w górę, dziękuję za subskrypcję, dziękuję za komentarze. Jeżeli ktoś używa już Hotton Pulse bądź czegokolwiek innego od Hotton, proszę o komentarz, będzie mi bardzo miło Was posłuchać. Miłego słuchania. Brzmienia czyste na sam początek. Charakterystyczną cechą Pulsa jest to, że tutaj mamy dotykowy ekran, który po prostu bardzo ułatwia pracę i wszyscy, którzy no, zastanawiają się właśnie, gdzie tutaj są gałki i tak dalej, no to gałeczki są właśnie na tym ekranie do wyboru. Przy okazji możemy sobie zobaczyć, ile jest tutaj różnego rodzaju efektów. 3 chorusy, 3 flangery, vibrato, 3 phasery, 3 rotary, tremolko. Jest również fajnie, bo jest 5 rodzajów pitch shiftera, sweller i beat crusher, czyli te takie różności do 8-bitowych sytuacji. Dalej mamy, szanowni Państwo, kaczki automatyczne, oczywiście niezliczoną ilość, no zliczoną, ale no dużą ilość delayów, tak, więc no jest tego tutaj całkiem sporo. Wszystko to, ja nie czytałem żadnej instrukcji, to wszystko się bardzo ładnie, intuicyjnie wszystko jest bardzo intuicyjne i no
myślę, że po posiedzeniu nad tym przez, wiecie, no, przez krótszy, dłuższy okres czasu możecie łatwo dojść do tego, jak tego wszystkiego używać. Można sobie przesuwać palcem, można tutaj tak zmieniać, przesuwając palcem. Można również wpisać wartość, która jest nam pożądana, czyli no, na przykład chcemy, żeby tej prezencji było na, nie wiem, no powiedz, to już tutaj proszę bardzo, nie, na 70, wpisujemy sobie 70, wpisujemy sobie OK. Każdą z tych gałeczek też, jak widzieliście, można jej zmieniać tutaj kolor i żebyście się, nie wiem, możecie je sobie poustawiać tak pod swoje własne preferencje, żeby było Wam po prostu to łatwo robić. Jeżeli chodzi o wzmacniacze, również jest tego wyboru tutaj bardzo, bardzo dużo. Tu są wszystkie możliwe czyste barwy, tutaj są wszystkie możliwe przesterowane lekko, nie, te są akurat high gainowe, tutaj mamy wszystkie drive'y. Oczywiście możemy też sobie pograć na basie, możemy też sobie pograć na gitarze akustycznej, co jest dużym plusem tego wszystkiego, moim zdaniem. To, jak powiedziałem, jest na tyle intuicyjne, że naprawdę tej instrukcji tutaj nie trzeba jakoś specjalnie czytać. Jeżeli już jesteśmy sobie w danym presecie, tutaj mamy sekcję wzmacniacza, tutaj sobie przechodzimy w sekcję jednego efektu, tutaj sobie przechodzimy w sekcję drugiego efektu i oczywiście pośród tych efektów możemy wybierać, co chcemy. Producent rzeczywiście przypisał tutaj bardzo dużo takich no, rewerbów do tego wszystkiego. To wszystko jest takie przestrzenne, no bo rzeczywiście ten puls jest dosyć przestrzenny sam z siebie i on tak rzeczywiście ładnie sobie potrafi no, dawać takie wrażenie, że naprawdę z tego małego pudełeczka wychodzi to na bardzo, bardzo szeroko, jeżeli chodzi o panoramę w pokoju i no jest tej przestrzeni tutaj dużo, te efekty są rzeczywiście fajne i te wszystkie latające delaye, te wszystkie chorusy, no potrafi to robić robotę, no ale oczywiście, wiecie, no są też możliwości takie, żeby to po prostu powyłączać, tak, czyli no nie trzeba używać tutaj żadnych efektów i można sobie po prostu ustawić to w taki sposób, żeby tutaj żadnego efektu nie było, więc bez żadnego problemu oczywiście można to też w ten sposób zrobić. Tutaj sobie po prostu klikamy, o, czekajcie, tak, tutaj jest włączony teraz Spring Reverb, tu sobie klikamy, wyłączamy sobie ten Spring Reverb, tutaj sobie wyłączamy tego ambience delaya i w tym momencie mamy czysty wzmacniacz. Tutaj nie możemy ładować żadnych kolumn i R, nie możemy niczego zmieniać. To jest prosta rzecz dla kogoś, kto no nie jest jakoś specjalnie wymagający, jeżeli chodzi o brzmienie. To jest taka rzecz do ćwiczeń na słuchaweczkach, do ćwiczeń z podkładami różnego rodzaju i w tej oczywiście konfiguracji się sprawdza i w tej oczywiście konfiguracji jak najbardziej jest to OK. Posłuchajmy tych drive'ów. Nie kręciłem, nic nie robiłem, też jak widzicie ten ekranik się ściemnia, po jakimś czasie wygasza się, więc też nie będzie tak, że Wam się będzie wypalał ten ekran i nie wiem, po 3 latach użytkowania, przez to, że się cały czas świeci, to pewnie można regulować, ale że no nie wiem, no, że się nam powypala ten ekran, więc ma taką funkcję. Oczywiście, tak jak powiedziałem, w brzmieniach, które Wam pokazuję, nic nie kręcę, to są takie brzmienia, jakie sobie tutaj ten producent je po prostu wymyślił, więc one mają trochę tych właśnie różnego rodzaju rewerbów.
gainowe wzmacniacze, których zaraz sobie posłuchamy, też jest ich całkiem sporo. Te brzmienia oczywiście nie są nie jest aż tak wielka różnorodność pomiędzy nimi. Tak naprawdę można się pokusić o stwierdzenie, że tutaj, nie wiem, są 3 takie brzmienia bazowe, z których gdzieś tam delikatnie one sobie się, wiecie, no zmieniają. Znowu w tych presetach, które tutaj będziemy używali, no będziemy mieli do czynienia z tym, że no jednak te rewerby tutaj są. Tak jak też powiedziałem, no fajnie, że te rewerby tutaj są, bo można się tym naprawdę dość doskonale pobawić. Brzmienia przesterowane oczywiście są tak, czułe na artykulację, ale to nie jest czułość lampy. One oczywiście, wiecie, no pomogą Wam poćwiczyć. To nie są brzmienia ultra jakieś wypasione, wiecie, takie najnowocześniejsze z najnowocześniejszych, jakie teraz ludzie lubią, ale jest to do grania, jest to na pewno przyjemne, jest to na pewno rzecz, która, no jeżeli chcecie sobie poćwiczyć w chacie, jeżeli chcecie po prostu pograć na tych słuchaweczkach, czy delikatnie sobie na tym urządzeniu, no to możecie to zrobić i no wiecie, no mówię, no to nie jest, wiecie, no najlepszy, najnowszy IR skapczurowanym wzmacniaczem w rewelacyjnym studio, ale gada przyzwoicie, więc robi przez to robotę. Posłuchajmy tych przesterków. Bardzo konkretną ciekawostką, jeżeli chodzi o tego Hotona, o tego Pulsa, jest to, że mamy też możliwość wyboru różnych bębnów. No proste bębny do ćwiczeń, ale które utrzymują nas w ryzach. Oczywiście, jeżeli nie chcemy bębnów, to możemy się też pobawić po prostu metronomami różnymi i pomogą one nam po prostu grać równo, co jest najważniejsze. To wszystko można sobie wysterować, to wszystko można tutaj palcem rusza, wszystko tutaj można sobie wysterować w takim sensie, żeby
dobrać to pod nasze potrzeby. Można sobie to też bawić się tap-tempem. Ten ekranik naprawdę robi robotę i generalnie no jest to dość konkretne ułatwienie, dość konkretny fajny feature, który no pozwoli nam na różne ćwiczenia. Jak mówię, to są raczej proste rzeczy, to nie są jakieś specjalne, wiecie, rzeczy, które sobie możemy układać, kombinować, ale generalnie no jest to na pewno pomocne i na pewno przydatne. Posłuchajmy, jak to gada, jeżeli chodzi o granie z takim bębnem właśnie. Kolejną funkcją, która ułatwi nam korzystanie z tego i bawienie się tym i robienie tego tak, żebyśmy mogli po prostu rozwijać nasze talenty na gitarze elektrycznej, jest to, że to urządzenie, poza tym, że można tutaj wejść kabelkiem oczywiście z telefonu, to ma również połączenie z Bluetoothem, to tak naprawdę również może być głośnik Bluetooth, który gra całkiem przyjemnie i nie musi tylko służyć do grania na gitarze, tylko jeżeli, wiecie, no jesteśmy gdzieś w miejscu, gdzie nie mamy naszego sprzętu grającego, tego takiego, wiecie, hi-fi audiophile, no to tutaj mamy możliwość tego, że po prostu sobie podłączamy to i to jest taki duży, fajny głośnik Bluetooth, który całkiem ładnie gra. No trzeba przyznać, że rzeczywiście te głośniki im tutaj wyszły, no ale jest też możliwość podłączenia się z Bluetootha, jest też możliwość podłączenia się w taki sposób, żeby po prostu z telefonu sobie wziąć podkłady, bez kabelka, bez niczego jechać z tym co mamy i po prostu grać do podkładu. Zenon Xantana przed Wami, szanowni Państwo. Wielki powrót Zenona.
Podsumowując i kończąc odcinek, bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy dotarli tutaj do samego końca. Niezmiernie jest mi miło, że chce się Wam oglądać. Możecie napisać Xantyp, sprawdź sobie puls, żeby udowodnić, że tutaj jesteście. Tak jak powiedziałem, bardzo fajne urządzenie na początek drogi, funkcjonalne, odkrywające przed nami różnego rodzaju walory, brzmień gitary elektrycznej. Tak naprawdę, no słuchajcie, no z tak małego urządzenia, z tak małym procesorkiem wyciągnęli naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nie ma moim zdaniem lipy tutaj w żaden sposób i da się na tym ciekawie grać. Oczywiście, słuchajcie, no te brzmienia przesterowane w szczególności są lekko takie cyfrowe, tak? Te brzmienia, to nie jest, to już mówiłem wcześniej, to nie jest takie klarowne podejście do tego, że symulujemy tutaj lampę. Raczej słychać, że to jest cyfra, ale nic w tym złego i robi to, moim zdaniem robi to wszystko, co potrzebujecie. W swojej cenie jest mega, mega przydatnym urządzeniem. To też jak gra muzykę jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo ważne. I jeszcze raz powtórzę, bardzo mi się podoba tenże oto wygląd. Intuicyjna i bardzo szybka praca z urządzeniem. Propsik ode mnie i jeżeli ktoś używa, to jest mi bardzo miło. Jeżeli ktoś się zastanawia, to myślę, że już wszystko na temat tego wie. Dziękuję bardzo za uwagę. Kręćcie końcówki samochodowe. Oczywiście największe podziękowania dla wszystkich patronów. Bardzo przepraszam patronów za to, że luperek jeszcze nie został tam ogłoszony. Zaraz będzie ogłoszony. Czas ucieka bardzo konkretnie. Wszystkie osoby, które w tym momencie są widoczne na liście, są to najlepsi widzowie kanału, ale to nie jest tak, że trzeba za niego płacić, bo to jest obligatoryjne i można oczywiście i bardzo zachęcam. Natomiast bardzo Was wszystkich lubię i dziękuję Wam za to, że jesteście fogowiczami. Końcówka samochodowa. Na razie. Pa. Kurde, jeden wypad na pocztę paczki nadać i 3 auta, bo jeszcze jest jedno, które chcę Wam skręcić, ale w ogóle tutaj taki Amerykaniec, no ledwo się w kadrze mieści. Fajne to, te krótkie blaszki amerykańskie też są w ogóle zawsze spoko. Natomiast no takie GMC, zaraz zobaczymy jaki to w ogóle model. Nie wiem, czy to jest tak na kampera, czy bardziej na vana. Chyba nawet na kampera ma takie zasłoneczki jakieś. Nie, bardziej taki vanowaty. Savana, proszę bardzo. GMC Savana. Kurde, niezła maszyna. Ostatnio się jaram dużymi samochodami, chociaż bardziej osobówkami oczywiście. No i to powiem Wam szczerze, że robi wrażenie. Tutaj spokojnie można Barona pozdrowić, bo on na pewno w Kalifornii ma takich napęczki. Bardzo tym się musi wygodnie jeździć, ale to teraz Wam powiem, że idziemy do zupełnie innego rodzaju motoryzacji, bo tam stoi zupełnie inny rodzaj motoryzacji, do którego też chciałem się przejść i Wam go pokazać. Ale GMC Savana bardzo fajnie.